Cześć, tutaj Eve Media Korea. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda kwarantanna w Korei Południowej, która aktualnie trwa tydzień. Zapraszam do oglądania. Ujęcie pierwsze. O matka, właśnie przyjechałam, słuchajcie, i umieram trochę. I idę teraz spać i zobaczymy, co potem będę robiła, bo jestem teraz na mojej kwarantannie, więc będę Wam opowiadać, ale aktualnie padam. Więc idę najpierw troszkę pospać, trochę ogarnąć się i myślę, że nagram jakieś podsumowanie przyjazdu do Korei już niedługo, jak to w ogóle wygląda. Także trzymajcie się, idę spać. Nasz filmik dzisiaj zaczniemy od tego, jak rozpoczynałam swój poranek, a mianowicie otwierałam drzwi, ponieważ przynosili mi śniadanie na krzesło, które stało przed nimi. Praktycznie codziennie było bardzo podobne. Nie najgorsze, nie najlepsze, najprostsze, najzwyklejsze śniadanie. Zawsze przynosili je w takich plastikowych siatkach, z których potem zebrał się cały osobny worek na śmieci. Zawsze zamykałam za sobą drzwi. W tym miejscu zawsze właśnie jadłam śniadanie. Rano rozpoczynałam dzień od oglądania porannej koreańskiej telewizji, jedząc śniadanie. Parzyłam sobie instant kawę, którą mi zawsze przynosili z wody z butelek, ponieważ nie mogłam na razie przywyknąć do smaku wody z koreańskiego kranu, bo wydaje się taka delikatnie jakby o smaku chloru. W każdym razie smakuje inaczej niż nasza woda z polskiego kranu, do której jestem przyzwyczajona. Musiałam codziennie sprawdzać sobie 2 razy temperaturę i za pomocą rządowej aplikacji zgłaszać swoje ewentualne symptomy covidowe. Wpisywałam właśnie tutaj swoją temperaturę. Trzeba było zaznaczyć, czy ma się jakieś inne symptomy, gorączka, kaszel i wysyłać i zgłosić, jak to wygląda. Sprawdzałam również pogodę. Moim kolejnym właśnie krokiem było sprawdzanie pogody. Na zewnątrz było bardzo zimno, dalej w Korei jest w tym momencie bardzo zimno. Potem spędzałam trochę czasu na przypominaniu sobie słówek z koreańskiego. Zawsze dobrze trochę na świeżo sobie przypomnieć niektóre rzeczy. Także siedziałam i douczyłam się też słówek z koreańskiego. Zazwyczaj po tym czasie szłam, ponieważ właśnie przychodzili do mnie z lunchem. Znowu to samo, otwieranie drzwi i sprawdzanie, co tym razem przynieśli na lunch. Tym razem zawsze była to tacka pełna jakichś smakowitości, zazwyczaj ryż z różnymi bancianami, czyli zazwyczaj warzywkami i innymi dodatkami. Dobra, więc zobaczymy, co tutaj mamy. Przepraszam od razu za dźwięki, bo nie rozpakowałam tego wcześniej. A więc mamy tak. Mamy wodę, soczek śliwkowy. Wygląda mi na jakąś zupę. Zobaczymy za chwilę, co to. Oczywiście jakiś instant napój, łyżka i mokre chusteczki. A tutaj jest nasz główny posiłek, czyli mamy taki oto zestaw do zjedzenia. Teraz jako kolację. Zobaczymy, czy będzie smaczne. A więc słuchajcie, otworzyłam, co tutaj jest. I faktycznie jest tutaj mokra chusteczka, mamy tutaj kawę,
łyżeczkę, tak jak mówiłam wcześniej, i pałeczki, które za chwilę otworzę. Tutaj jest mniej więcej tak wyglądająca zupa. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. No a tutaj wydaje mi się, że to będzie ryż z różnymi dodatkami. Zaraz się przekonamy. Byłaby ok, jakby nie była zimna. Ale to wszystko jest praktycznie zimne. No ale dobra, nie narzekajmy. Jest całkiem ok. Jest całkiem dobra. Teraz zobaczymy, jak smakuje pozostałe jedzonko. Ryż jak ryż jest w porządku, trochę słony. To mamy rybę. Całkiem spoko sosie. Trochę jajka. Ten ryż nawet ok. Także to dzisiaj była moja kolacja. Teraz chciałam Wam również pokazać moje inne posiłki. Będą tutaj śniadania, obiady oraz kolacje. Jak widzicie, składają się zazwyczaj z ryżu, jajka, sałaty, tofu, albo smażonego, albo zwykłego. Czasami były spring rollsy, oczywiście w stylu spring rollsów. Często były smażone takie małe ala kimbapy. Również często miałam jakieś przekąski w postaci Oreo, granoli. Do picia były mleko oraz różnego rodzaju soczki, począwszy od soków jabłkowych, pomarańczowych i innych. Ostatniego dnia miałam na kolację bibimbap z gochujang i była to moja chyba najbardziej ulubiona kolacja ze wszystkich, które miałam. Największym minusem było to, że niestety wszystko było zimne. Teraz zaczynamy mały room tour. Pokażę Wam na początku, jak wyglądała moja łazienka. Jak widzicie, jest bardzo przestronna. Oczywiście jest prysznic z dużą wanną i inteligentna toaleta, gdzie mogliście podgrzeć sobie deskę. Również posiadała bidet i różne inne opcje. W przedsionku zostawiałam buty. I w tym miejscu przechodzimy do części, gdzie robiłam sobie kawę i herbatę oraz małej lodówki, w której trzymałam wszystkie niedojedzone owoce, głównie owoce oraz inne napoje. Była to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Teraz przechodzimy do części sypialnianej, w której znajdowało się duże łóżko. Tutaj jest część biurowo-jedzeniowa z bardzo dużym telewizorem. Gigantyczne łóżko i przejdę teraz, właśnie, tutaj jest klimatyzacja. Zawsze grzałam w pokoju na około 20 kilka stopni. Taki miałam widok z okna, było to 3. piętro. Nie najładniejszy, ale byłam w końcu w centrum miasta, niedaleko Namsan Tower, także nie mogę narzekać. Nie było głośno. Tak wygląda mój pokój w calutkiej okazałości. Jak widzicie, jest bardzo przyjemny i duży. Oczywiście mój dzień nie obchodził się bez małego rozciągania. Potem siadałam i robiłam różne rzeczy na laptopie. Również miałam okazję wysłuchać wykładu prowadzonego przez jednego z moich nauczycieli. Wieczorami piłam herbatę i oglądałam serial. To, co tutaj widzicie, to inteligentny panel do sterowania światłem i klimatyzacją. Tak kończyłam zawsze mój dzień na kwarantannie. Teraz przenosimy się do mojego drugiego zakwaterowania już po niej. Hejka, chciałam Wam właśnie zrobić taki mały room tour po moim hostelu, w którym będę przez najbliższe 5 dni w hostelu, ponieważ czekam na moje długoterminowe zakwaterowanie.
dopóki poprzednia lokatorka się nie wyprowadzi. Także to jest moje lokum na najbliższe 5 dni. Jest to hostel, przypominam. Także zaczynamy mały room tour. Zaczynamy od łazienki. Jak widzicie, tutaj chodzi się w klapkach do łazienki, więc to są specjalne klapki do łazienki. Tutaj jest moja łazienka, jak widzicie, standardowo toaleta, umywalka i gigantyczny prysznic, jak widzicie. Jest super fajny ten prysznic, bardzo mi się podoba. Tutaj jest część gościnna, że tak powiem. Tutaj jest taki stojaczek, w którym się wkłada klapki, bardzo fajny. Jeszcze nie rozpakowałam się. Powiesiłam sobie tylko kurtki. Mam telewizor, mam Wi-Fi, który jest przydzielony do pokoju. Mam również takie fajne łóżko na podwyższeniu. Mamy lodóweczkę, małe lusterko, ręczniki. Oczywiście wszystko jest na piloty. Tutaj macie do wyłączania i włączania światła. Na przykład teraz wyłączyłam światło w łazience. Do wyłączania i włączania światła. Tutaj są do ogrzewania, piloty do ogrzewania i do chłodzenia, bo w Korei zazwyczaj się używa takich właśnie. Tutaj mamy chusteczki, ręczniczki, zatyczki do uszu, małą suszarkę do włosów, no oczywiście mały taki zydelek do siedzenia, nie wiem czy go widać. Tutaj na razie sobie podłączyłam mojego laptopa i mam oczywiście teraz piękny widok z okna, bo aktualnie jestem na... to jest 8. piętro. Jestem teraz na 8. piętrze, prawie przy głównej ulicy w Sincheon, więc tak wygląda właśnie mój widok z okna. Jest bardzo ładny, jest dużo lepszy niż ten poprzedni, w każdym bądź razie. Także, tak widzicie, właśnie tak wygląda pokój jednoosobowy w hostelu. Także dziękuję za mój room tour. Mam nadzieję, że było fajne i Wam się podobało. Także mam nadzieję, że niedługo będę mogła Wam zrobić room tour z mojego normalnego pokoju, w którym będę już mieszkać. W dzisiejszym odcinku oglądnęliście, jak wyglądała moja kwarantanna w Korei Południowej. W następnym odcinku postaram się pokazać Wam pierwsze wrażenia i tour po moim kampusie. Także serdecznie zapraszam do oglądania dalej i wyczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczenia!